Cześć, mam na imię Magda i zabiorę Was dzisiaj prosto do świata żyraf ugandyjskich. Naszą gromadkę pewnie już znacie, ale warto przedstawić dwie najnowsze mieszkanki naszej żyrafiarni, czyli Iwi oraz najmłodszą, która jest pierwszą żyrafą urodzoną w gdańskim zoo. Zostańcie z nami do końca, bo za chwilę pokażemy Wam wyjątkowe sceny z przyjścia na świat młodego i zdradzimy kilka faktów z życia żyraf, które naprawdę potrafią zaskoczyć. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich materiałów, a teraz poznajcie bliżej nasze nowe mieszkanki. Iwi, nazywana czasem przez opiekunów Ewą, urodziła się w 2023 roku w Zoo Schmiding w Austrii, skąd też przyjechała do nas pod koniec 2025 roku. Jest bardzo ciekawska i odważna. Wprowadzenie nowej żyrafy to proces. Ważne są spokój, czas i stopniowe zapoznawanie. Ale Iwi bez problemu polubiła się z nowymi koleżankami, czyli Alią i jej córką. Można oglądać je, jak już wspólnie spędzają czas na jednym wybiegu. Dlatego może gdy będziecie w naszej żyrafiarni, uda Wam się z między wysokich nóg dojrzeć malucha, 3-miesięczną samiczkę. Urodziła się 1 grudnia i jest najmłodszą mieszkanką naszego zoo. Ale na pewno wiedzą więcej o niej opiekunowie, więc zadajmy im pytanie. Ile wzrostu, ile centymetrów miała nasza mała mieszkanka, gdy się urodziła? Miała niecałe 1,70 m wzrostu, była prawie równa ze mną. Teraz na tą chwilę już ma prawie 1,90 m, rośnie jak na drożdżach. Robimy jej takie kreski, żeby było wiadomo, ile rośnie w ciągu tygodnia, jaka jest wysoka, jaka była, także mamy porównanie jako małych dzieci. Wiemy, że nasza najmłodsza żyrafa jest samicą, ale jak ma na imię? Imię dopiero będzie podane, bo to jest tajemnicą. To będzie imię, które zostało wylicytowane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za bardzo zawrotną sumę, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Więc czekamy na tą informację. Oczywiście my mamy dla niej swoje takie robocze imię, no bo jak jest taki słodziak, nie wymyślę ci imienia, więc to jest skrót, zbitek naszych imion i nazywa się Simia. A dlaczego te narodziny są tak ważne? Generalnie przede wszystkim u nas w naszej historii ogrodu zoologicznego jest to historyczny moment, ponieważ nigdy nie mieliśmy samicy. Samicę dopiero mamy od 2 lat i dzięki temu właśnie jest to pierwszy potomek w historii tego ogrodu zoologicznego, potomek żyrafowy, a dodatkowo populacja żyraf ugandyjskich generalnie w naturze maleje. Mają trudne warunki siedliskowe, ponieważ te siedliska się kurczą ze względów też na zbrojne konflikty, ze względu może też na zanieczyszczenie środowiska. No generalnie żyrafy mają coraz trudniej i też w związku z tym jakby ta pula genów w ogrodach zoologicznych chociaż zostaje zachowana. Ciąża żyrafy trwa około 450 dni, a narodziny to prawdziwy spektakl natury. Poród zwykle odbywa się na stojąco, a młode dosłownie spada na ziemię z wysokości około 2 metrów. Brzmi groźnie, ale to pomaga szybko przerwać pępowinę i uruchomić oddech. Przy okazji pobudzone jest krążenie, które przygotowuje młode do wstania. W tym momencie młode jest najbardziej narażone na mięsożerców. Już po chwili próbuje się podnieść. Musi stanąć na nogach jak najszybciej, żeby móc podążać za mamą, oddalając się od potencjalnych drapieżników. Maluch to nie do końca poprawne słowo, bo może mieć nawet 180 cm, czyli w dniu narodzin jest wyższy niż większość dorosłych ludzi. Już po chwili zaczyna ssać siarę, czyli pierwszy pokarm matki, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania odporności. Młode pozostaje z matką do 22 miesiąca życia. Dla nas to szczególny moment, bo to pierwsza w historii naszego zoo mała żyrafa ugandyjska i do tego samica. To ważne dla przyszłości działań hodowlanych i dla ochrony tego gatunku. Już wiemy, ile mierzy przeciętny noworodek, ale do jakiego rozmiaru dorasta dorosła żyrafa? Osobniki dorosłe potrafią sięgać nawet około 5, a nawet 6 metrów wysokości. Wielki organizm to też imponujące rozmiarami części ciała. Żyrafy mają bardzo długi język, sprawny i co najbardziej zadziwiające, jest ciemnofioletowy. To pomaga chronić go przed słońcem, bo żyrafa spędza sporo czasu jedząc liście rosnące wysoko na drzewach. A żeby krew dotarła do mózgu na wysokość kilku metrów, żyrafa ma wyjątkowo wydolny układ krążenia.
Serce jest duże i silne, może mieć około 60 cm i ważyć nawet ponad 11 kg. Jeśli chodzi o szkielet, zwłaszcza kręgosłup w odcinku szyjnym, to nie różni się on wiele od naszego. No może oprócz tego, że jest gigantyczny i obejmuje ponad 50% całego żyrafiego kręgosłupa. Odcinek szyjny jest wbrew pozorom podobny do ludzkiego, bo tak samo jest w nim 7 kręgów szyjnych, tylko po prostu są bardzo duże. Jeśli jesteśmy już przy kościach, przyjrzyjmy się czaszce żyrafy. Jest ona oczywiście duża i typowa dla roślinożera. Jeśli chodzi o szczękę, nie ma w niej siekaczy ani kłów, natomiast znajdziemy przedtrzonowce i trzonowce. Ale w dolnej części, czyli w żuchwie, mamy już siekacze oraz nawet kła i tak samo przedtrzonowce i trzonowce. Osobniki obu płci mają na głowie wydatne struktury przypominające rogi, ale są to osikony pokryte skórą. Łączą się z kośćmi ciemieniowymi. W zależności od podgatunku jest ich od 2 do 5. Unaczynione odgrywać mogą ważną rolę w termoregulacji. Samce wykorzystują je do walk pomiędzy sobą, natomiast nie stwierdzono, by służyły do obrony przed drapieżnikami. Używają ich również do poszturchiwania samic w czasie godów. Wzór łat jest unikalny, trochę jak linie papilarne u człowieka. Dzięki temu opiekunowie i badacze żyraf w naturze, ale też same żyrafy, lepiej potrafią rozpoznawać konkretne osobniki. Mogą też komunikować się ze sobą specyficznymi dźwiękami, ale jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, w jaki sposób się porozumiewają, zapraszamy do obejrzenia naszego filmu o dźwiękach wydawanych przez naszych mieszkańców. Żyrafa żyje w niewielkich grupach lub samotnie. Największa jej aktywność przypada na ranek i wieczór. W nocy odpoczywa na stojąco. Śpi bardzo krótko, wręcz jedynie ucinając sobie kilkunastominutowe drzemki, które mogą dawać finalnie od godziny do około 4 godzin snu w ciągu doby. Porusza się inochodem. Przy każdym kroku unosi 2 kończyny z tej samej strony ciała. Ten rodzaj chodu pozwala stawiać duże kroki i ułatwia pracę mięśni. Często pasie się w towarzystwie zebr, antylop i strusi, zwiększając bezpieczeństwo gromady. Im więcej osobników, tym więcej par oczu i uszu, które muszą wytropić wroga. Towarzyszą jej również prawie zawsze bąkojady, ptaki należące do rodziny szpakowatych. Ciało żyrafy stało się ich naturalnym środowiskiem, a jednocześnie służą żyrafie, zjadając z jej ciała pchły, kleszcze i larwy. Hodowla zwierząt to wielka odpowiedzialność podejmowana na rzecz ochrony gatunków. Opiekunowie codziennie troszczą się i zapewniają swoim podopiecznym jak najlepsze warunki, prowadząc m.in. trening medyczny. To nie tylko świetna forma wzbogacenia ich codzienności, ale też duże ułatwienie w pracy. Dzięki metodzie opartej na pozytywnym wzmocnieniu, czyli nagradzaniu za prawidłowo wykonane polecenie, zwierzęta chętnie współpracują podczas zabiegów. Aby dowiedzieć się więcej o pracy z tymi zwierzętami, odsyłamy do filmu na ten temat. Ale równie ważna jest świadomość na temat życia tych zwierząt. Żyrafy w naturze mierzą się z utratą siedlisk oraz z presją człowieka. Edukujmy się nawzajem i realnie i świadomie wspierajmy dzikie populacje zwierząt. Jeśli interesuje Was więcej takich filmów z zakulis i ciekawostek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i napiszcie w komentarzu, jak nazwalibyście naszą małą żyrafkę. A jeśli odwiedzicie nasze zoo, to koniecznie musicie odwiedzić naszą żyrafiarnię, by poznać jej mieszkańców. Do zobaczenia!